Anioł i złoczyńca. Występują muzyka, zdjęcia, scenariusz i reżyseria. Oddaj konia. Dalej nie pojedzie. Ty też nie. Jesteś ranny. Zabierzemy cię do domu. Muszę wysłać telegram. Pomożemy ci. Penelope? Dziś już zamknięte. Wiem, ale to pilne. Nic na to nie poradzę, zamknięte. Nie zrobi pan wyjątku? Nie. Chodźcie tu i weźcie światło. Co to ma znaczyć? Nie zgadzam się na to. Union Pacific się na to nie zgadza. Za kogo wy się macie, żeby tak tu włazić? Biuro zamknięte. Skończyłem na dziś. Proszę sobie pisać, ale ja nic nie wyślę. Ja to zrobię. Biuro Zarządcy Terytorium Granicznego, Fort Lansing. Wnioskuję o prawa do działek 234 i 235 na obszarze 1089. Podpisz w moim imieniu. Jak mam podpisać? Quirt Evans.
Wysłane, panie Evans. Chyba nie umarł. Tylko zemdlał. Quirt Evans. Widzi panienka, ile ma nacięć na rewolwerze? Ja nie widzę. Był zastępcą szeryfa Wyatta Earpa w Tombstone. We dwóch uporali się z gangiem Clantona. A więc to ten Quirt Evans. Niejednemu mężczyźnie zamknął oczy i niejednej kobiecie je otworzył. Proszę zawołać mojego ojca. Dokąd go zabieracie? Do domu. Quirta Evansa? To jakby zabierać do domu dynamit. Ciężki jest. Znam wielu takich, którzy jechaliby dzień i noc, żeby dopaść go tak bezbronnego. Wiem, że wy, kwakrzy, nie nosicie broni i czynicie samo dobro, ale posłuchajcie mojej rady i trzymajcie się od Evansa z daleka. Dziękujemy za radę, dobranoc. Do zobaczenia, Quirt. Ach, ten Quirt, niezły gość. Znasz Quirta Evansa? Czy go znam? Pewnie, że znam. Oczywiście. Nie wyjmę kuli, jeśli będzie się tak rzucał. Nie podam mu więcej środków uspokajających. I tak dostał ich za dużo. Doktor panu pomoże. Nie słyszycie. Co on tak wierzga? Musi bardzo cierpieć. Nie przy takiej ilości laudanum w sobie. Tak jakby czegoś szukał. Nie rozumiem. Powinien już leżeć bezwładnie. Tomasie, jak on się czuje? Majaczy. Broń? W tym domu? Włóż je proszę do pasa. Chyba trzeba będzie go przywiązać. Zwariował pan? Nie jest naładowany. Więc o to mu chodziło. O rewolwer. Co za głupota. Wyciągam z nich kule i nastawiam im kości i po co to wszystko? I tak kończą na cmentarzu. Nie. Zapomniałem. Nie złorzecz. Panienka przyniesie gorącą wodę. Zobaczymy, jaki czeka go los. A pan niech pomoże z butami. Mamo, powiedz mi... Tak, skarbie? Jak poznałaś tatę? Słyszałaś tę historię już tysiące razy. Ojciec budował dach domu spotkań. Spadł, ja go podniosłam, otrzepałam z kurzu i objęłam. Mówi, że miałam go w ramionach, nim jeszcze znałam jego imię. I od razu się zakochaliście? Oczywiście. Wiedziałam, że to dobry człowiek, członek Towarzystwa Przyjaciół. Źli ludzie chodzą innymi drogami.
Tata nosił wtedy brodę, prawda? Tak. Musiała cię drapać. Ja wolę gładko ogolonych mężczyzn. Jest silny jak byk. Wyjdzie z tego, chyba że doszło do zakażenia krwi. Ale ten typ jest na niego odporny. To pobożnych on dziesiątkuje. Musi pan przy każdej okazji podkreślać swój brak wiary? Można go obmyć, wyjąłem kulę. Nic mu już nie grozi. Na pewno zabił wielu ludzi. Wcale nie. Skąd wiesz? Wystarczy, John. Nie mówi się tak o bracie. Pozbądźcie się stąd tego człowieka. Jest ciężko ranny. Nie jesteśmy w cywilizowanej Pensylwanii, tylko na dzikim pograniczu. Tutaj burdy, kradzieże i morderstwa są na porządku dziennym. I dlatego mam odmówić człowiekowi pomocy? Szanuj bliźniego swego jak siebie samego. Zgadza się, pani Worf? Niech pan sobie szydzi. Dla nas zawsze pan będzie przyjacielem. Dobrze, że mam zdrowy rozsądek i dobre serce. Dobranoc, doktorze. Ciągle majaczy coś o przeszłości. Obawiam się, że wiódł brutalne życie. Karta. Stawiam na czarnego asa. Jesteś bardzo kształtna. Masz świetną figurę, Margaret. Ta sukienka świetnie na tobie leży. W czerwonym ci do twarzy, Margaret. Jesteś utrapieniem. Z nami koniec. Kraj stoi przede mną otworem. Laila. Gdybym miał mennicę, wybijałbym twoją podobiznę na każdej monecie. Masz tak lśniące włosy i takie gładkie, jak jedwab. Lśniące i gładkie jak jedwab. Nalejesz kawy, Penny? Doktor mówi, że panu Evansowi już nic nie grozi. Penny bardzo się o niego troszczy. Proszę usiąść. Przyniesiesz mleko? Potem idź popilnować pana Evansa. Nie trzeba go pilnować, nie ma już gorączki. Jak każde zwierzę potrzebuje snu, żeby się zregenerować. Przestał też majaczyć. Jeśli ci zależy, Penny, to weź ze sobą coś do pisania. Jego pierwsze świadome słowa warto zapisać. Mogą przydać się szeryfowi. Kto wie, co kryje się za tymi sińcami i bliznami po kulach. Może pączka, doktorze? Proszę mnie posłuchać. Nie może pani dłużej chować głowy w piasek. Zabiorę go stąd. Zawiozę go do jedynego hotelu w tym naszym spodlonym mieście. Do Madame Sanitary? Pozbędziecie się kłopotu. Tutaj będzie mu lepiej. Tak, ale komu na nim zależy? Nam. Brak mi słów. Na studiach lekarskich w Europie miałem przyjaciela malarza. Przedstawiał ludzi jako zwierzęta. Jestem pewien, że Evansa sportretowałby jako zwiniętą w kłębek kobrę. Pańska analogia jest błędna. Kobry nie zwijają się w kłębek.
Jest pan naszym przyjacielem, doktorze, i bardzo pana szanujemy. Kiedyś pan zrozumie, że czysty realizm pozbawiony ludzkich uczuć prowadzi do życia w strachu. Poddaję się. Czasem czuję się u was w domu jak w jakiejś krainie marzeń. Tak czy siak, gdybym był potrzebny, proszę mnie wezwać. Dzień dobry. Obudził się pan? Tak, obudziłem. Co to za miejsce? Słucham? Gdzie ja jestem? Nie pamięta pan? Ja i mój ojciec tu pana przywieźliśmy. Coś nie tak? Bynajmniej. Doktor mówi, że wkrótce pan wydobrzeje. Ostatnie 2 noce pan majaczył. Może dlatego umieram z głodu. Zjadłbym konia z kopytami. Coś panu przygotujemy. Mamo? Dużo pan przez sen mówił. Pan Evans się obudził. Jest głodny. Skoro jest głodny, to będzie zdrów. Dziękuję za gościnę. Nie ma za co. Kiełbaski i jajko sadzone? Brzmi pysznie. 2 czy 3 jajka? 6. I tyle pan dostanie. Penny, przynieś panu Evansowi którąś z koszul ojca i brzytwę. Ja zajmę się jedzeniem. A więc dużo mówiłem? Tak. Liczyłam, że powie pan coś, co pomogłoby nam powiadomić na przykład pańską żonę. Co mówiłem? Gdyby pan miał żonę. Co mówiłem? Coś o Margaret, że do twarzy jej w czerwonym. Coś jeszcze? Wspominał pan też o Laili. Coś jeszcze? Zawiadomić pańską żonę? Nie mam żony. To już 12. Ostatni raz moimi pączkami zajadano się tak na konkursie w Pensylwanii. Tam to wiedzą, co dobre. Niektórzy mówią, że przez te pączki grzeszę pychą. Ale mały pączek jeszcze nikomu nie zaszkodził. Chyba że ktoś zjadł ich tyle, co brat. Zaraz się przekonamy. Pomogę ci, mamo. Nie. Pobądź przy panu Evansie. Ciekawe, czym poskutkuje zjedzenie 6 jajek, pół kilograma kiełbasy i 12 pączków. Wszyscy w Pensylwanii tak mówią? Czyli jak? Brat. Jesteśmy przyjaciółmi. Czyimi? Wszystkich. Jesteśmy towarzystwem przyjaciół, kwakrami. To taka religia, raczej wiara. A to na ścianie. Postawę moralną człowieka może złamać tylko on sam, a nie czyny innych ludzi. W to wierzycie? Że nikt poza wami samymi nie może was skrzywdzić? Właśnie w to wierzą przyjaciele. A gdyby ktoś zdzielił cię w głowę łomem, chyba zaboli. Fizycznie tak, ale naprawdę ucierpi ten, który dopuścił się przemocy. Zło obraca się przeciwko tym, którzy je czynią. Ilu was jest? Niewielu. Ciekawe dlaczego.
Dzień dobry panom. Marchewki z własnej uprawy. Znalazłem na drodze. Należy do Quirta Evansa. Znasz go? Chciałbym mu ją oddać. Proszę zostawić, przekażę mu. Ach, ten Quirt. Zgubiłby koszulę, gdyby nie musiał jej zapinać. Ciągle mu powtarzam, że prędzej czy później... Powiedz, gdzie go znajdę, a sam mu ją oddam. Pyta pan, gdzie go znajdzie? Ludzie powtarzają pytania, kiedy nie chcą na nie odpowiedzieć. Przyłożyć mu rewolwer do głowy? Panowie, ja ledwo co go znam. Kłamiesz. Wszystkim w mieście chwalisz się przyjaźnią z nim. On chyba na niewiele się przyda. Siadaj i dobrze się zastanów, gdzie jest Quirt Evans. Wiem tylko, że... Dziękuję za naprawienie koszuli, ale nie mogę znaleźć spodni. Natychmiast do łóżka. Tylko z lenistwa nie podniosłem się z niego wcześniej. Doktor kazał bratu odpoczywać jeszcze 4 dni. Quirt, już wstałeś? Nie zwracaj się tak do starszych, John. Jesteśmy kumplami. Kumpel ma do mnie mówić per pan? Doktor Mangram kazał przekazać, że ktoś cię szukał, jakiś Laredo Stevens. Przynieś mi spodnie. Ale brat ma chorą nogę. Johnny spodnie. Nie, John. Niech brat przyniesie mi spodnie. John, spodnie. Ale mówiłaś, że... Na co patrzysz? Na brata. To ja zostawię was samych. Co go w końcu ruszyło? Zwróciłeś się do niego, bracie. Co z tego? Wśród najbliższych zwracamy się do siebie bracie i siostro. Mówimy tak do tych, których kochamy. Do innych zwracamy się per pan czy pani. Matka mówi tak do dzieci, mąż do żony. Kochanek do kochanki. Przykro mi, a mnie nie. Słucham? Niech brat mówi mi, siostro. Od początku wiedziałam, że jesteś tym jedynym. Wiedziesz tu nudne życie. Ze mną zobaczyłabyś świat. Więc mnie zabierz, co? Wolałabym zostać, ale jeśli brat chce, niech zabierze mnie ze sobą. Jestem zbyt zuchwała? Nie sądziłem, że pobożni ludzie potrafią być tak bezpośredni. To właśnie czuję. Kłamałabym, mówiąc co innego. Tak. Zastanawiałam się nad tym, pewnie jak każda dziewczyna. Nad czym? Nad miłością. Czy zakochujemy się w drugiej osobie po trochu, czy od razu? Zaskoczyłam brata? Nie, po prostu od razu przechodzisz do sedna. Powinnam się zmienić? Nie, Penny, jesteś taka jak trzeba. Kto wyjął naboje? Ojciec. Broń to zło. Nie wolno nam trzymać w domu broni. Ojciec wyjątkowo zgodził się przechować go rozładowanego. Gdzie są naboje? Na dworze. Nie lepiej wyważyć drzwi?
Mam złe doświadczenia z wyważaniem drzwi, kiedy po drugiej stronie jest Quirt Evans. Powiedz, żeby weszli. Proszę. Ani kroku dalej. Zostańcie w świetle. Witaj, Quirt. Znowu mnie ubiegłeś. Niezbyt to uprzejme. Zarejestrować działki, które my znaleźliśmy. Ale jestem gotów wysłuchać twojej wersji wydarzeń. Laredo jest uczciwy. Jest największym graczem na zachodzie. Tak, Laredo? Tak mówią. Nie słyszałem. Świerzbi cię ręka? Nie. Nie rozumiem, dlaczego wciąż wchodzisz mi w paradę. To twoja sprawa. Ja umiem przegrywać. Wolę takich, co ze mną przegrywają. Gdy cię tropiłem, dużo o tobie myślałem. Przecież ty nie potrzebujesz tej ziemi. Uczciwa praca na roli nie jest w twoim stylu. A w twoim jest? Nie. Ale ja załatwiałem ją dla kogoś innego. Może mi ją odsprzedasz. Nie słyszę brzęku monet. Mogę sięgnąć do kieszeni? Śmiało. 5000 w złocie. Chcę 20. Więc 15 będę ci winien, bo więcej przy sobie nie mam. Przyniosłem gotowy akt własności. Czy panienka przyniesie nam coś do pisania? Wciąż jesteś sługusem Laredo, co, Hondo? Przynieś, podaj, pozamiataj. Pilnuj się. Właśnie, Hondo, pilnuj się. Proszę podać to panu Evansowi. Dziękuję. Dobrze widzieć cię żywego. Słyszeliśmy, że o mało się nie przekręciłeś. Przykro mi, że się rozczarowaliście. Zgłoś się po resztę pieniędzy, kiedy uznasz, że będziesz już w stanie. Spodziewaj się mnie. Do zobaczenia, Quirt. Osiodłaj mi konia i zarzuć na niego sakwy. A gdyby wiedzieli, że nie jest naładowany, to urządziliby tu niezłe przedstawienie. Przepraszam. Proszę, nie. Za jakiego lokatora mnie macie? Nie chcemy pieniędzy. Pomoglibyśmy każdemu w potrzebie. Nie uznajecie przemocy, więc nie zmusicie mnie, żebym przyjął je z powrotem. Ktoś nas przechytrzył, Tomasie. Długo tu jestem? 3 tygodnie. Aż przykro wyjeżdżać. Nie możesz. Z chorą nogą nie dasz rady. Odkarmiła mnie pani i jestem gotowy do drogi. Mam się spakować? Po co? Brat wyjedzie beze mnie? Mam coś do załatwienia. To nic, pojadę z tobą dokąd zechcesz. Jak ja mało wiem.
Nie wiedziałam, że można zakochać się bez wzajemności. Nie o to chodzi. A o co? Więc brat czuje to samo. Nie jestem spontanicznym typem. Zanim coś zrobię, muszę się dobrze zastanowić. Każdy ci powie, że Quirt Evans jest przeostrożny. Nie jesteś jeszcze pewien? Nie. Przykro mi. Zostań. Koń osiodłany. To teraz go rozsiodłaj. Zostaniesz? 20-dolarówka. Ale czy zamiast tego mogę prosić o przysługę? Będziesz miał i to, i to. Przejechałbyś ze mną obok szkoły? Koledzy nie wierzą mi, że znam Quirta Evansa. Pewnie. Mówią, że jesteś najszybszym rewolwerem na zachodzie. Są i tacy, którzy mówią, że jestem wolny. Po takim śniadaniu to aż się chce pracować. Oby. Penny, gdzie wiadro? Co się z nią ostatnio dzieje? Z naleśnikami mam tak, że po 12 tracę na nie ochotę. Dziś nie wyszły mi najsmaczniejsze. A ty nie zapomnij podlać warzyw. Zawsze jest tu tyle pracy. Sam chciałeś być farmerem. Już nie chcę. Do stodoły nie trzeba chodzić z bronią. Pomaga mi utrzymać równowagę. Jedną nogę mam dłuższą od drugiej, ale z brata kłamczuch. Daj krowom siana. Tam są widły. Gdy miałem 15 lat, poprzysiągłem sobie, że nigdy więcej nie dotknę się wideł czy pługa. Ja to zrobię. Nie ja. Zrobię wyjątek. Bracie? Co? Nic, tak tylko mówię. Chciałaś siana, siostro. Te włóż do klatki. Przynieś wiadro wody. Nic, tylko noszę wodę. Tylko bez przemocy. Widzę tu sporo rowów nawadniających, ale dlaczego nie ma wody? Frederick Carson odciął dopływ. Odkupił rancho od naszych przyjaciół. Wykopaliśmy z nimi zbiornik na wodę, ale na terenie pana Carsona. I co zamierzacie? Niech zgadnę. Modlicie się. Tak. A wody wciąż nie ma? Nie modlimy się o wodę, tylko o pana Carsona. Odciął wam dopływ wody, a wy się za niego modlicie? Oczywiście. Dopuszczając się zła, ten biedny człowiek zranił swoją duszę.
Dobrze, że macie studnię, bo inaczej umarlibyście z pragnienia. Jadę się przejechać. Penny? Nieważne. Tylko dobrze dociągnij popręg, bo szef się wścieknie. Nie pierwszy raz siodłam konia, a szef zawsze się o coś wścieka. Jest wredny z natury. I dokucza mu ten czyrak na karku. Pokaż. Nadajesz się tylko do pługa. Który to Carson? Nie zsiadaj, nie chcemy tu żadnych włóczęgów. Głuchyś? Zjeżdżaj stąd. Porządna zapora. A co ci do tego? Wyciągnij 2 górne deski. Coś ty powiedział? W zbiorniku wody jest na pół metra. Kto mi każe? Ja. A coś ty za jeden. Nazywam się Quirt Evans. Nikt tu nie wie, jak wygląda Quirt Evans. Każdy może tu podjechać i się za niego podawać. Racja. Na siodle ma inicjały QE. Wyciągnąć deski, głąby. Nie potrzeba mi aż tyle wody. Siadaj na konia. Ale panie Evans, zrobiłem, co pan kazał. Tak, a teraz wsiadaj na konia. Dobrze, już wsiadam. Pojedziesz ze mną. Chwila. Wyciągnijmy więcej desek, wody mam aż nadto. Na razie tyle wystarczy. Gdyby kiedyś potrzebował pan więcej, wystarczy poprosić. Zapamiętam. Mamo, woda! Wszystkie kanały są pełne. Wspaniale! Zacznijmy od początku. Masz więcej wody niż potrzebujesz. Zgadza się, Quirt. To znaczy, panie Evans. Mogę mówić do pana po imieniu? Śmiało. Krzywda ci się nie stanie, jeśli spuścisz jej trochę do rowów. Absolutnie nie, panie Evans, to znaczy Quirt. Będziesz dobrym sąsiadem? Najlepszym, Quirt. I to rozumiem. Tomasie? Panie Carson. Dzień dobry, pani Worf. Wiedzieliśmy, że zmieni pan zdanie. Tak, proszę pani, zmieniłem. Dziękuję. Wszyscy w dolinie są panu bardzo wdzięczni. Jak mówiłem, wody mam aż nadto. Dlaczego by nie podzielić się nią z sąsiadami? Sąsiedzi powinni być sobie przyjaciółmi. Co pan ma na karku?
Przeklętego czyraka. Nie mogę się z nim uporać. Próbował pan gorących kompresów? Nie. Proszę do nas wejść, zaraz się panem zajmę. Zrobi mi pani krzywdę? Skąd? Ale okropnie wygląda. Ktoś wysłuchał waszych modlitw? Myślisz, że to rewolwer przekonał pana Carsona? Kto mówi, że go użyłem? Ja. A właśnie, że nie użyłem. Poszło łatwiej niż myślałem. Ale pamiętaj, niezbadane są wyroki boskie, a pan czasem używa dziwnych metod i narzędzi. Że niby mnie? To byłoby dziwne. Uwielbiam tego typu przekąski. Panie Carson, proszę wziąć jeszcze kilka pączków. Będą jak znalazł do porannej kawy. Bo jeszcze zwolnię moją pomoc kuchenną. A gdyby chciał pan więcej, zawsze jest pan tu mile widziany. Do widzenia. Do widzenia, panie Carson. Warto odwiedzać sąsiadów. Wspaniała kobieta i pomogła mi z czyrakiem. Penny? Przepraszam. Ojciec chciałby podziękować. Już mi podziękował. Tak. Teraz chciałby podziękować komuś innemu. Potrzymaj proszę, żebym wsiadł. Raz na jakiś czas będę przywoził pani Worf ćwiartkę wołu. W końcu dogadałem się z sąsiadami. Bez wątpienia. Gdy ich zobaczyłem i miałem coś powiedzieć, obleciał mnie strach. Ale cieszę się, że mnie do tego zmusiłeś. Od razu poczułem się lepiej. Kolacja. Co dziś jemy? Pieczona dziczyzna z warzywami i kurczak. Brzmi pysznie. Kurczak czy dziczyzna? I to, i to. Umieram z głodu. Ach tak. Nowa sukienka? Na pierwszy dzień, czyli waszą niedzielę. Zrobisz coś dla mnie? Zaprzęgniesz konie do wozu? Pewnie. Pojedziesz z nami? Dokąd? Nie pytaj, to niespodzianka. Quirt, przygotowaliśmy dla ciebie niespodziankę. Już mu mówiłam. Wolno wam pracować w niedzielę? Nie jest tak, że nam czegoś nie wolno. Po prostu staramy się świadomie nie czynić zła. Czyli każdy sądzi według siebie. Każdy w głębi duszy wie, co jest dobre. Znam paru takich, którym bym w tej kwestii nie ufał. Nie chciałem panienki przestraszyć. Podobno jest u was Quirt Evans. Tak, pójdę po niego. Nie trzeba. Najpierw pomówię z panienką. Długo tu jest? 3 tygodnie. I nie zniknął w tym czasie na jakieś 2 dni? Nie. Proszę, kogo tu przywiało? Penny to szeryf pogranicza. Wistful McClintock. Ale niech ta siwizna cię nie zmyli, to niezłe ziółko. Już myślałem, że cię mam, Quirt.
Wysoki rewolwerowiec napadł na dyliżans Bakerów i zabił kilka osób. Jesteś wysoki i niektórzy mówią, że sprawnie strzelasz. Muszę jednak uwierzyć panience na słowo. Czekam tylko, aż się z Laredo Stevensem pozabijacie. Przecież z Laredo znamy się jak łyse konie. Chętnie powiesiłbym was obu. Wiesz, lubię sobie czasem pogdybać, choć nie zawsze znajduję na wszystko odpowiedź. Na przykład taki Quirt Evans. Zręczny rewolwerowiec, zastępca szeryfa Wyatta Earpa w Tombstone. Pewnego dnia rzuca robotę i zakłada farmę. Potem ją sprzedaje i zostaje przestępcą. Dlaczego? Tego jeszcze nie rozgryzłem. Mniej więcej w tym samym czasie niejaki Walt Ennis zginął zastrzelony w bójce przez Laredo Stevensa. Może te sprawy się łączą. Znałeś Walta Ennisa? Znałem. Czy jedno łączy się z drugim? Znam wielu ludzi. Jeszcze to rozgryzę. Jestem cierpliwy. Nie rób do niego takich maślanych oczu. Przy nim nie czeka cię żadna przyszłość. Błagam, trzymaj się od Lareda z daleka. Jest mi winien pieniądze. Bez obaw poradzę z nim sobie. Tym gorzej. Gorzej? Jeśli go pokonam? Nie rozumiesz, że, niech zgadnę, napiętnowałbym swoją duszę. Nie żartuj tak. Nie mogłabym już cię kochać. Dobrze. Nie będę go szukał. Tym gorzej dla niego. Z każdym otwarciem drzwi, z każdym usłyszanym krokiem będzie oblewał go zimny pot, bo będzie myślał, że to ja. Skoro mam być świętoszkiem, to przynajmniej pozwól mi na poczucie humoru. Jak ten czas leci. Nie do wiary, że minął już tydzień. Quirt? To naprawdę ty. No proszę. Państwo Worf, Randy McCall. Dzień dobry. Co słychać, panienko? Dobrze, dziękuję. No proszę. Powtarzasz się, a nie chcemy cię zatrzymywać. Nigdzie się nie śpieszę, ale my tak. Może pojedzie pan z nami. A dokąd? Na spotkanie. Gdzie? Tak, na spotkanie. Nie chcesz tam jechać. Byłoby nam bardzo miło. Chętnie poznamy przyjaciela Quirta. Tak? Świetnie. Znamy się z Quirtem od lat. Któregoś razu pędziliśmy bydło wzdłuż rzeki. Stado się spłoszyło, spadłem z konia. Quirt uratował mnie przed stratowaniem. Albo wtedy w San Antonio. Śpieszymy się. Ale na razie. Gdyby się pan namyślił, spotykamy się w Gaju na końcu miasta. Dziękuję pani. Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział, oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij,
Nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Po co ja właściwie tym kręcę? Żeby zrobić pudding. Dzień dobry, Nelson. Penny? Nelson Quirt Evans. Dzień dobry. Nelson podkuwa nam konie. Przyniosłem ci cukier klonowy. Odłożę go tutaj. To dziecko Morganów? Tak, opiekuje się nim. Uroczy Bobas. Wdał się w ojca. Za tydzień przyjadę podkuć konie. Dobrze. Pójdę po wodę. Pomogę ci. Masz, pokręć. Mrożony pudding. Potrzymaj, pójdę zerwać kwiaty. Źle się czujesz? Nie do wiary. To dziecko. Widzę. Umie już mówić? Jasne, że nie. To nikomu nic nie podkabluje. Mam dla ciebie nowinę. Podobno Laredo Stevens szykuje skok. Chce napaść na poganiaczy bydła. Może ty, ja i paru naszych znajomych go uprzedzimy. Chyba podziękuję. Co? Odpuścisz Laredo? Tak. Co z tobą? Rany, Julek. Bądź cicho, albo wsadzę ci wiadro na łeb. Coś ty taki drażliwy. Idziemy, Quirt. Ani słowa. Quirt, podejdź na chwilę. Usiądź. Proszę wszystkich o uwagę. Przyjaciele, spotkaliśmy się tu w 3 celach. Aby podziękować za udzielone nam błogosławieństwa. Za wodę, która nawadnia nasze pola i dzięki której nasze zwierzęta są zdrowe i silne. Ze wzgórza będziemy obserwować dolinę. Stado dostrzeżemy nawet z 10 mil. Quirt Evans? Przyjacielu? W dowód naszej wdzięczności chcielibyśmy bratu coś ofiarować. Cieszymy się, że Quirt Evans jest z nami. Jego postawa utwierdza nas w wierze, że w każdym człowieku tkwi dobro, tylko trzeba wskazać mu drogę. Przekonał Fryderika Carsona do otwarcia zapory, pokazując mu, że kto jest przyjacielem dla innych, jest człowiekiem szczęśliwym. Mogę uścisnąć bratu dłoń? Musimy pogadać.
To zabrzmi, jakbym wtrącał się w twoje sprawy, bo to właśnie robię. Ale jeszcze kiedyś mi podziękujesz. Ożeń się z tą dziewczyną. Tak, przecież wie, co do niej czuje. Niby skąd? Przestań gadać w kółko o podkowach. Pomów z nią o niej. Ożeń się z nią i to prędko. Idziemy. Posłuchaj tego. Benajasz, syn Jojady z Kapsel, był mężem wielkim w czynach. Pobił on 2 synów Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca. Zabił także Egipcjanina ogromnego wzrostu. Wyrwawszy dzidę z ręki Egipcjanina, zabił go jego własną dzidą. Niezłe. Jedziemy. A Biblia? Nie możesz jej wyrzucić, to by przyniosło pecha. Weź ją sobie. Dobrze? Tę książkę na pewno przeczytam. Odniosę szkraba Morganom. Dlaczego Quirt odjechał tak nagle? Nie wiem. Szefie, jadą. Obejrzyjcie się. Na konie. I jedziemy. Tam, na wzgórzu. Quirt, co to znaczy spłodził? Chyba ich słyszę. Przygotujmy się. Jak mogłem nie znać tej książki? Lubię cię, Quirt. Jesteś bystry. Każdy mógłby ich zabić, ale ty wpadłeś na nietuzinkowy pomysł. Wiesz, nie cierpię zabijać. Pamiętasz tamtego kowboja w Montanie? Całą noc mi się potem śnił. A kiedy są świadkowie, to i świadków trzeba zabić. Nie gadaj tyle i w drogę. Spokojnie. Nie chcę zgubić sakw. Tak myślałem, że będziesz chciał załatwić Laredo. Pośpiesz się. A może wolałbyś go kropnąć na oczach tłumu ludzi? Tutaj nikt tego nie zobaczy. Patrzcie. Do dzieła.
Bierzcie tych na zewnątrz. Zmęczyłeś się, Hondo? Nie jestem Hondo. Takiego konia ma Quirt, bo to był Quirt. Następnym razem, tak, wiem. Otrzep sobie buty i idziemy. Szampan może i jest fikuśniejszy od whisky, ale tak szybko nie działa. Mnie nie smakuje, ale tak się dzisiaj pije. Co myślisz, Laila? Ma bąbelki i jest drogi. Chce ci się spać? Nie. Jesteś zmęczony? Nie. Zmartwiony? A może po prostu znudzony? Przy tobie nigdy się nie nudzę. Chciałabym mieć to na piśmie. Dawno mi nie mówiłeś, że mam jedwabiste włosy. Twoje włosy są jak jedwab. I lśniące? Tak. Lśniące jak jedwab. Zmieniłeś się. Jesteś mało romantyczny i taki nieobecny. Zagraj w ruletkę. Może wygrasz na farmę w Kansas. Nie chcę żadnej farmy. To może na podróż dookoła świata. Panno Neal, klienci czekają, tak się nie godzi. Dwadzieścia 25 na czerwone. Żetony za 100. Always full of mystery. There's something in your smile a little bit different. Something I've been looking for. If I could just be sure that you're on the level, I would never ask for more. I got a funny little feeling the first
17 nieparzyste czarne. Znowu przegrałem wszystko. Stawia pan jeszcze raz? Biorę wygraną. Proszę stawiać. Something that I never knew. In every way, you're just a little bit different. That's why I love you. Thanks for the money, Daddy. I hope you don't think I was hitting. Szklankę bourbonu. Z drugiej strony jest tyle miejsca, a pan się wciskasz między nas? Nie widziałem was. Przerwałeś pan ważną rozmowę o poważnych sprawach. Mnie i moim braciom to się nie podoba. Panowie, tylko bez kłótni. Dopiero co doprowadziliśmy to miejsce do ładu po ostatniej awanturze. Jeśli stanie się to, co myślę, że się stanie, to będzie burda. Masz na swoją podróż. Co cię ugryzło? Rozmawiałeś z braćmi Baker? Z kim? Z tymi 4 bykami. Nie. Mówią, że to nieźli awanturnicy. Panowie, nic się nie stało, tylko spokojnie. Pójdę ich przeprosić. Whisky. Zaraz wrócę, mam nadzieję. Gdzie byłeś? Ważne, że już jestem. Błagam, nie róbcie tego, mam dużą rodzinę. Quirt, to ja. Dawaj, Billy, to mój znajomy. Dawaj, Billy, dawaj tego Evansa. Dzięki. Chyba spudłowałem. Ja ci zaraz pokażę pudło. Co to było? Wybacz, Quirt. Nic mi nie jest. Stańcie na zewnątrz i liczcie tych, co wylatują. Jeden. Jeszcze nie teraz. Robi się późno. Skarbie, nic ci nie jest? Pieniądze, whisky, kobiety, bójka w salonie. Czego chcieć więcej? Błogosław nam, Panie. Naczytałeś się tej Biblii. Tego bym nigdy nie wymyśliła. Biblia z twoim imieniem na okładce? Skąd ją wytrzasnąłeś? Randy, zatrzymaj go.
Niby jak? Where's he going? Is he Czegoś stuck in zapomniał? No. Nie. Penny. Penny, co się z tobą dzieje? Obrusy chowamy gdzie indziej. I'm sorry. Przepraszam. Rozsiodłaj mi konia. Jasne. Znajdzie się dla mnie miejsce? Jesteś tu zawsze mile widziany. Dzień dobry. Odkąd wyjechałem, nie jadłem nic porządnego. Ciasto czekoladowe? Mogłoby być lepsze, ale ta mąka. Zostanę, póki pani nie wyjdzie najlepsze. Idę nakarmić kury. Tak wcześnie? Tak. Pomożesz mi, Quirt? Od kiedy to do karmienia kur potrzeba dwojga? Czasami potrzeba Tomasie. Zapomniałeś już? You came back. Wróciłeś. Tak. Why? Dlaczego? Sam nie wiem. Why did you go away without Dlaczego wyjechałeś bez słowa? Tego też nie wiem. I think it was because I Przestraszyłeś się mnie. I know To that głupio sounds brzmi, ale tak pomyślałam. but I mean it. You were frightened because I Przestraszyłeś się mojej głupoty. you thought that living Bałeś się, że życie ze mną byłoby męczące i nudne. tiresome and dull because Wychowano mnie w przekonaniu, że ludzie zakochują się w sobie, pobierają i zostają razem na całe życie. stay together forever after that. I'm not such a fool not to know Nie that jestem aż tak naiwna, żeby myśleć, że miłość zawsze prowadzi do małżeństwa. Wiem, że ludzie się czasem rozstają. Sometimes they separate. Dasz mi coś powiedzieć? No, Cord, that's Bałeś się, że uwieszę ci się u szyi i nie będziesz mógł się mnie pozbyć. be rid of me. Jeśli chcesz jechać, Quirt, to jedź. Came back, I tell you this. That whatever you want, Cord, you can be. Jeśli mam gdziekolwiek jechać, to tylko z tobą. Skradać nauczyłem się walcząc z Indianami i tak mi zostało. Dzień dobry, panienko. Czy ten łokos wyjeżdżał gdzieś od mojej ostatniej wizyty? Jednemu kowbojowi z okolicy skradziono stado bydła. Zapomniałaś języka? Po co ją pytasz, jak wiesz, że wyjeżdżałem? Wystarczy spojrzeć na konia. Tak zrobiłem. Przejechałeś chyba z pół kraju. Sprawdzałem, czy by dla ciebie skłamała. I was going. Zamierzałam. Byłeś w Castle Verde? W Rimrock mam świadków. Kogo? Randiego McCalla, Christine Taylor. Też mi świadkowie. Ktoś jeszcze? Pewnie Laila Neal. Ona by ci zapewniła alibi. Randy, Christine i Laila. Wspaniała trójka. Więc Laila też była w Rimrock? Tak. Chodź, koniku. Znowu mi się wymknąłeś, Quirt. Ale jestem cierpliwy.
I ta moja cierpliwość zaprowadzi was kiedyś wszystkich na szafot. Laila, mówiłeś o niej przez sen. Chciałabym mieć włosy gładkie i lśniące jak jedwab. Takiego widoku się nie spodziewałem. Quirt Evans za pługiem. Twój koń też umie się skradać. Usłyszałbyś, gdybyś tak intensywnie nie myślał. Nie masz niczego ważniejszego do roboty? I gdzieś indziej? Tak, ale wolę wiedzieć, gdzie jesteś. Wiesz, Quirt? Miałem zamiar powiesić cię na nowej linie, bo cię szanuję. Nie jesteś chciwy, a twoi ludzie patrzą na ciebie z podziwem. Zajmij się własnymi sprawami. Szkoda, że w życiu nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli. Ta dziewczyna powinna wyjść za młodego mężczyznę, który wie, jak używać pługa. Jedź już sobie. Który zna się na uprawie zboża, hodowli krów, owiec. Który byłby dobrym ojcem. I który zawsze byłby przy niej. Bo zaraz cię przegonię. Jeszcze nikt nigdy nie przegonił mnie z miejsca, w którym chciałem zostać. Ale tak się składa, że muszę już jechać. Z tą nową liną to jeszcze zobaczymy. Posłuchaj. Nie lubię robić zamieszania. Nie chcę żadnych przyjęć i spraszania gości tylko dlatego, że się żenię.
Chodź ze mną. Słyszałaś? Chodź. Po jeżyny? Dobrze. No dobrze. Chyba już wystarczy. Nigdy nie lubiłem jeżyn i już pamiętam dlaczego. Za dużo przy nich pracy. Zerwę jeszcze paproć. Uwaga, osa na petunii. Nie zabijaj jej. Ty możesz ufać osom, że cię nie urządlą. Ja wolę nie ryzykować. Tak w ogóle to nie petunia, tylko stokrotka. Petunia, stokrotka, petunia. Quirt Evans. Lubię twoje imię. Kto ci je dał? Mężczyzna, który znalazł mnie na szlaku pędzenia bydła, przygarnął i wychował. Mówił, że moich rodziców zabili Indianie. To był postawny gość, kowboj. Jako młokos rzucał szeroką pętlę. To znaczy? Zagarniał cudze bydło. Tak kiedyś robiono. On mnie wychował. Nazywał się Walt Ennis. Któregoś razu wdał się w sprzeczkę w salonie i ktoś go zastrzelił. Przestań. Co potem? Potem zaczęła się moja tułaczka. Quirt Evans. Nie widzę, żeby miał broń. Znam go, zawsze mają przy sobie.
Na co czekamy? Na nic. Jedziemy do salonu. Nie martw się o Penny, mamo. Nie mogę przestać. Sprowadźcie lekarza, szybko. Napijesz się? Zadziwiające, jak wiele zastosowań ma alkohol. Jednych pobudza, innych przygnębia, jeszcze innych uspokaja. Teraz chciałbym, żeby mnie uspokoił. Do rzeczy, doktorze. Praktyka lekarska to jeden z najbardziej irytujących zawodów świata. Potrzeba lat pracy, żeby w końcu pojąć, że ostatecznie nie pozostaje nam nic innego, jak czekać. Jeśli odzyska przytomność, porozmawiaj z nią. Nie chcę cię do niczego przekonywać, ale zastanów się. Ona by tego nie chciała. Nie zgadzam się z ich przekonaniami, ale najgorsze, co mógłbyś teraz zrobić, to go zabić. Sądzisz, że nie dowie się, że go zabiłeś? Dowie się. Do rozmowy potrzeba dwojga, ale skoro nie chcesz odpowiadać... Gdybym chciał być cyniczny, powiedziałbym, że będziemy świadkami zastosowania zasady oko za oko. Niestety nie wiem, z której księgi to cytat. Tato, chodź na górę. Nie wolno ci jeszcze wstawać. Muszę do niego iść. Wracaj do łóżka. On mnie potrzebuje. To szaleństwo, masz leżeć w łóżku. Życie ci niemiłe? Gorączka zniknęła. Rób, co mówi pan doktor. Nie rozumiem. Musi być na to jakieś wyjaśnienie. Za stary jestem, żeby zacząć wierzyć w cuda. Okryjmy ją kocami. Gdyby nie było ich trzech, w życiu bym nie pozwolił, żeby taki hondo mnie zdzielił. Niech no tylko Quirt się o tym dowie. Spierzę ich na kwaśne jabłko. Parę lat temu w Dodge City ja i Quirt... Podejdź no. Tak, panie Evans?
Znasz Laredo Stevensa? Jest w The Eagle, razem z tą szują Hondo. Przekażesz mu coś. Pete, postaw chłopakom drinka. Już świętujesz? A czemu nie? Nie cieszysz się ze zwycięstwa? Czasem się wygrywa, czasem przegrywa. Nie cieszcie się tak. Nie szukam kłopotów, jestem tylko posłańcem. O co chodzi? Wyjdź na ulicę, czeka na ciebie. Kto? Quirt Evans. To jakiś żart? Idź sprawdzić. Jack, rzuć okiem na ulicę. Wysoki mężczyzna w kapeluszu stoi przed warsztatem Kowala. To ja wyjdę tyłem. Na razie, Pete. Mówią, że kot ma 9 żyć. Może Quirt jest kotem. Pytał też, ile whisky musisz wypić, żeby zdobyć się na odwagę i wyjść. Mam ci jeszcze raz przyłożyć? Jeśli chcesz komuś przyłożyć, to temu na zewnątrz. Masz, napij się. Dzięki. Nie muszę stać obok. Idziemy. Jest w mieście szeryf? Godzinę temu wyjechał. Dobrze. Jeszcze by nam popsuł zabawę. Tak. Na pewno to miałeś na myśli. Uciekać, będzie strzelanina.
Quirt, odsuń się od wozu. Odwróć się. Zawsze coś musi pójść nie tak. Miałem was jak na dłoni. Laredo i spółka napadli na dyliżans Bakerów. Pomyślałem, że jak zastrzelisz Laredo i Hondo, to wtedy cię powieszę i upiekę 3 pieczenie na jednym ruszcie. No ale zawsze coś musi pójść nie tak. Znowu mi się wymknąłeś, Quirt, ale ja jestem cierpliwy. Jeszcze cię kiedyś powieszę. Nie, szeryfie. Od dzisiaj jestem farmerem. Ach, ten Quirt. Będzie go szukał. Nie. Farmerowi rewolwer nie jest potrzebny. Co szeryf z nim zrobi? Powieszę go sobie w biurze. Na nowej linie. Koniec. Fragment Ewangelii Świętego Mateusza i Księgi Samuela w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Tekst polski Szymon Leociak czytał Maciej Więckowski.